Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo serdecznie, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. Dzisiaj sobie kochani pomówimy o tym, o otyłości, ale o pewnym aspekcie tej otyłości. Posłużę się tutaj wywiadem czy informacjami dotyczącymi tego, o czym mówi amerykański endokrynolog dziecięcy, tak prawdę mówiąc, Robert Lustig. E, Ale najpierw, zanim do tego przejdziemy, kochani, informacja krótka. Niespodzianka wkrótce dla Was. Kwestia, powiedzmy, tygodnia, może półtora tygodnia. Nakręcam tę audycję na początku listopada 2025 roku. Mamy 4000 subów. Myślę, że to jeszcze troszeczkę wzrośnie. Dzięki Wam oczywiście, bo bez Was nic by tu nie było. I będę w związku z tym miał dla Was, sądzę, że dobrą niespodziankę dla tych, którzy zechcą skorzystać z tego. Natomiast nic nie mogę teraz powiedzieć. Czekajcie i śledźcie ten kanał, bo za jakiś czas, mówię, za jakieś około półtora tygodnia ukaże się bardzo dokładna informacja o tej całej, kochani, niespodziance. Ale tak przy okazji oczywiście od razu poproszę Was o subskrypcję, tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału. Poproszę Was oczywiście z góry o lajki, bo znowu będzie dobra audycja, dlaczego by nie? Jak widzicie, zadzieram nosa do góry. Skromność to jest moja zasada. I w każdym razie się żartuję, jak zwykle ironizuję troszeczkę i autoironizuję. Natomiast na poważnie już proszę o Wasze lajki, o subskrypcje, o komentarze, o dzielenie się tymi linkami gdzieś na swoich social media, dlatego że nasza najpotężniejsza broń to jest informacja, to jest wiedza, to jest wzrost naszej świadomości prozdrowotnej. Temu jest poświęcony kanał, o czym doskonale wiecie. I dzisiaj powiemy sobie właśnie na temat od pewnych aspektów otyłości. Otyłość dzisiaj, zwłaszcza w Polsce, jest problemem. Tyje cały praktycznie świat. Oprócz tych krajów, powiedzmy, bardzo biednych, tam nie tyją, a cała reszta tyje, tak zwany świat cywilizowany. Otyłość została już oceniona, zaklasyfikowana przez Światową Organizację Zdrowia, do której mam tam pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o uczciwość ich pracy. Nie, ale to już mniejsza z tym, więc otyłość została zakwalifikowana przez WHO jako choroba, bo to jest w pewnym sensie choroba, ale z tym zakwalifikowaniem otyłości do choroby to się wiążą pewne skutki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja od wielu, wielu lat zajmuję się między innymi tym, żeby ludzi odchudzić, bo są odpowiednie programy. Jest tak zwany kompleksowy program wspomagania metabolicznego organizmu i w tym akurat w tym programie jest, że tak powiem, podprogram, nazwijmy to tak, odchudzania, gdzie nie trzeba stosować jakichś ciężkich ćwiczeń fizycznych, gdzie trzeba po prostu doprowadzić organizm do równowagi metabolicznej, gdzie trzeba troszeczkę zmienić sposób odżywiania, gdzie po prostu nawet ludzie bardzo, bardzo solidni, jeżeli chodzi o wagę, wcale nie muszą poddawać się żadnym operacjom wycielania jakiejś skóry, nadmiaru skóry i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co się pięknie wchłania i zyskujemy na zdrowiu. Więc jest taki po prostu program, robię to, ale trzeba mieć świadomość. Otyłość jest potwornym zagrożeniem życia i zdrowia. Otyłość wiąże się z wielochorobowością, często między innymi z cukrzycą, z problemami z tarczycą, z insulinoopornością oczywiście, a wszystko bierze swój początek od zatoksycznienia organizmu, czyli od kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, utajonej kwasicy, tak zwanej latentnej, z czego sobie sprawy nie zdajemy, bo kto o nas mówi? W internecie jest sporo już audycji na ten temat, różnych youtuberów, dietetyków, ale często dietetycy, lekarze z kolei też nie wiedzą, inni, o tym, że istnieje zakwaszenie organizmu. No to jest jakaś bzdura, że organizm sobie da radę poradzić, że taki został przystosowany i tak dalej. Ja mówię, nec Hercules contra plures, czyli i Herkules
nie poradzi przeciw wielu, chociaż jest takie bardzo proletariackie, powiedzmy, taka przestawka, ale nie chcę w tej chwili cytować, bo to byłoby no takie trochę brzydkawe. Dobrze, kochani, mówię o otyłości. W tej chwili, słuchajcie, 61% polskich mężczyzn ma nadwagę lub otyłość, 44% polskich kobiet ma nadwagę lub otyłość. Polskie dzieciaki przodują w całej Europie, jeżeli chodzi o otyłość. Jest to tragedia. To się wiąże, jeszcze raz powtarzam, z wieloma chorobami, między innymi z cukrzycą. I już kilka razy cytowałem pewnego amerykańskiego lekarza polskiego pochodzenia, Jay Olszański, który wiele lat temu, już chyba z 12 lat temu powiedział, przeczytam takie słowa, że naczynia krwionośne przeciętnego amerykańskiego dziecka w wieku 10-12 lat wyglądają jak u mężczyzn 50-60-letnich. Przychodzi czas, że dzieciaki będą umierały przed rodzicami, jeżeli my niczego nie zmienimy. Nikogo nie zamierzam straszyć, ale taka jest sytuacja. Ja patrzę na polskie dzieci, jak bardzo są otyłe. Jeszcze w tym czasie, kiedy pracowałem w szkole, 1200 uczniów w ostatnim roku swojej kariery belferskiej. Prowadziłem również WF. Nie dawałem litości żadnych dzieciakom, a ja ćwiczyłem razem z nimi. Rodzice to z czasem zaakceptowali, nawet później się bardzo cieszyli, że ja potrafiłem zmienić te bardzo dzieci, również pod względem jakimś takim psychicznym czy innym. Te dzieciaki uwierzyły w siebie i nie dawałem żadnej taryfy ulgowej. Miały ćwiczyć, ale widziałem, co się działo. Nie potrafiły robić przewrotu, nie potrafiły robić zwyczajnej świecy, nie potrafiły robić przewrotu w przód, w tył oczywiście, nie potrafiły nagrywać się nogami, po prostu leżąc. Bieg i inne historie to nawet nie ma o czym mówić. Te dzieciaki to są już chore dzieci. I w tych naszych domach jest coraz więcej tych chorych dzieci. To są dzieci z nadwagą, z otyłością i tak dalej. Są metody do zwalczenia bez efektu jojo, autentycznie bez efektu jojo i przywracanie zdrowia wszystkim ludziom. Natomiast dzisiaj my się zajmiemy pewnym aspektem tego. Zapoznamy się z tym, o czym mówi profesor właśnie Robert Lustig. Mam nadzieję, że prawidłowo odczytuję to jego nazwisko. Na początek przedstawimy po prostu pana profesora, kim on po prostu tam jest. Przepraszam bardzo. I teraz, kochani, mam nadzieję, że tutaj po prostu trafię na na właściwą stronę. Dobrze, Robert Lustig. Jest amerykańskim endokrynologiem dziecięcym, jest emerytowanym profesorem pediatrii w katedrze endokrynologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, gdzie specjalizował się w neuroendokrynologii i otyłości dziecięcej. Jest również dyrektorem programu WATCH. Chodzi o ocenę wagi dla zdrowia, wpływu wagi na zdrowie nastolatków i dzieci na Uniwersytecie Kalifornijskim oraz prezesem i współzałożycielem organizacji non-profit Institute for Responsible Nutrition. Zyskał rozgłos w 2009 roku, gdy wyemitowano jeden z jego wykładów medycznych zatytułowany Sugar, the Bitter Truth, czyli Cukier, gorzka prawda i tak dalej. Napisał cały szereg książek. Będziecie zainteresowani, to link ja oczywiście w opisie audycji do profesora Lustiga po prostu podam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast o czym dzisiaj będzie mowa? Przytoczymy sobie wywiad z doktorem, czyli opis w ogóle tego, co on robi, czym się zajmuje, co sądzi o sprawie otyłości, zamieszczony w The Guardian, artykuł, który już ma 11 lat. I teraz tak, artykuł, którego autorką była Zoe Williams, tytuł Robert Lustig, człowiek, który wierzy, że cukier jest trucizną. A ja tak samo twierdzę, że cukier jest trucizną. Bardzo słodką, bardzo przyjemną w smaku. Cukier jest wszędzie, w różnych postaciach. Nie chodzi o ten tak zwany diament, który się tam kruszy, kryształeczki i tak dalej. Jest ponad 70 kilka odmian
cukru w różnych postaciach. Najgorsza chyba odmiana to jest, słuchajcie, syrop glukozowo-fruktozowy, który produkuje się z kukurydzy, a dzisiaj praktycznie nie ma kukurydzy, która nie byłaby kukurydzą GMO, a więc jest problem. Dobrze, ten niekonwencjonalny naukowiec od dawna twierdzi, że cukier jest tak samo szkodliwy jak kokaina czy tytoń i że przemysł spożywczy od dawna dodaje go do naszych posiłków w nadmiarze. Pewien nawrócony dowiaduje się więcej o jego teorii. Kochani, oczywiście, że tak. Ja swego czasu napisałem w kwartalniku hipoalergiczny artykuł na ten sam temat, na temat cukru. Po prostu zrobię pewnie audycję jeszcze na ten temat z tego artykułu i tam właśnie pisałem o syropie glukozowo-fruktozowym, kochani, o tym, co się dzisiaj daje dzieciom. Słodkie, 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 słodkie wszędzie i tak dalej. Jeżeli interesujesz się dietą, otyłością, zdrowiem publicznym, cukrzycą, epidemiologią, swoim zdrowiem lub zdrowiem innych ludzi, prawdopodobnie wiesz, że cukier, a nie tłuszcz, jest obecnie uważany za pokarm diabła. Książka doktora Roberta Lustiga, Fat Chance, The Hidden Truth About Sugar, Obesity and Diseases, czyli po prostu gruba, tłusta prawda, zapomniana prawda na temat cukru, otyłości i chorób, mimo że brzmi jak powieść Dana Browna, to różnica między mglistą wiedzą, że coś jest prawdopodobnie prawdą, a powiedzeniem tego jako fakt. Lustig, będę czytał Lustig, spędził ostatnie 16 lat lecząc otyłość dziecięcą. Jego metaanaliza nowatorskich badań nad badaniami kohortowymi na dużych grupach badawczych nad wpływem cukru na populację na całym świecie wraz z jego własnymi obserwacjami klinicznymi przypisuje mu się rozpoczęcie w ogóle wojny z cukrem. Kiedy osiągnie on status wroga tytoniu, stanie się to dzięki Lustigowi. Cytat. Politycy muszą się wtrącić i zmienić reguły gry, tak jak zrobili to z każdą substancją toksyczną i nadużywaną, wszechobecną i mającą negatywne konsekwencje dla społeczeństwa, mówi. Alkohol, papierosy, kokaina. Nie musimy zakazywać żadnej z nich. Nie musimy zakazywać cukru, ale przemysłowi spożywczemu nie można dać carte blanche. Mogą zarabiać pieniądze, ale nie mogą zarabiać na wywoływaniu chorób. Lustig argumentuje, że cukier sam w sobie wywołuje apetyt poprzez określony mechanizm hormonalny. Cykl, który, jak twierdzi, nie da się przerwać siłą woli, tak jak nie da się powstrzymać pragnienia samą siłą charakteru. Twierdzi, że częściowo winę ponosi hormon związany ze stresem, kortyzol. Kiedy kortyzol zalewa krwiobieg, podnosi ciśnienie krwi, podnosi poziom glukozy we krwi, co może prowadzić do cukrzycy. Badania na ludziach pokazują, że kortyzol w szczególności zwiększa spożycie kalorii w postaci pokarmów poprawiających nastrój. Tak, kochani, oczywiście. Ja w wielu swoich audycjach na temat zakwaszenia, jest to oddzielna playlista odkwaszanie, mówię o tym, że stres jest podstawowym czynnikiem, który zakwasza organizm, ale zakwasza organizm w ten sposób, że zalewa nas kortyzolem, ale jak jesteśmy w stresie, to usiłujemy później, działa w ogóle mechanizm nagrody, chcemy siebie nagrodzić, więc na przykład niektórzy z nas po prostu zaczynają jeść, jest kompulsywne objadanie się, a więc pokarmami poprawiającymi nastrój. Wysoki poziom kortyzolu podczas snu na przykład zakłóca sen i zwiększa poziom greliny, hormonu głodu, następnego dnia. To zależy od osoby, ale ja byłem zaskoczony, gdy uświadomiłem sobie, jak przepyszne są pączki, kiedy nie spałem dobrze. Problemem otyłości nie jest nadwaga, mówi Lustig w hotelu w centrum Londynu, w którym urządził swoją główną siedzibę dla osób z chorobami metabolicznymi. Tak, bo otyłość jest chorobą metaboliczną, ale początek otyłości, jak wszystkich innych chorób metabolicznych, bierze swój początek w zakwaszeniu organizmu, w kwasicy metabolicznej niskiego stopnia. Czy to się komuś podoba, czy się nie podoba, tak jest. Tak prawdę mówiąc, przepraszam, znowu będę zadzierał nosa.
Jestem chyba jedynym w Polsce człowiekiem, który wie dzisiaj tyle na temat zakwaszenia, ile po prostu wie. A wiem bardzo dużo. Cała potężna playlista, kilkadziesiąt audycji na ten temat jest. Śledzę raporty, śledzę, słuchajcie, artykuły naukowe, bardzo poważne, zamieszczane na przykład w National Library of Medicine i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, co czytam, tam są opracowania naukowe, potwierdza, jesteśmy zatruci, zakwaszeni, zatoksycznieni po prostu. Kwasica metaboliczna niskiego stopnia, utajona w dodatku. Problem z otyłością polega na tym, że mózg nie widzi nadwagi. Mózg jej nie widzi, ponieważ apetyt jest determinowany przez system binarny. Albo jesteś w stanie anoreksji, nie jestem głodny, mogę spalać energię, albo w stanie oreksji genezy. Jestem głodny, chcę magazynować energię. Przełącznikiem jest poziom leptyny, hormonu regulującego tkankę tłuszczową, ale zbyt duża ilość insuliny w organizmie blokuje sygnał leptyny. Tak, duża ilość insuliny wynikająca z insulinooporności, a znowu insulinooporność jest spowodowana zakwaszeniem organizmu. Jeżeli ktoś uzna, że mówię bzdury, jacyś lekarze, jacyś dietetycy, to proszę bardzo, niech najpierw wejdą na moją playlistę, na moim kanale Odkwaszanie i będą wiedzieli, co jest, bo tam są również audycje na ten temat. Pomocna może okazać się sytuacja, jeśli byłaś kiedyś w ciąży lub pamiętasz okres dojrzewania i ten dziki głód, sposób, w jaki potrafi on odwieść cię od najlepszych intencji, kusząc absurdalnymi smakami, sześciomiesięcznym ciastem świątecznym, słodyczami ze śmietnika. Jeśli masz oporność na leptynę, czyli jeśli poziom insuliny jest zbyt wysoki w wyniku spożycia cukru, będzie się tak czuć cały czas. Mówi mi, że powiedzenie ludziom, żeby po prostu schudli, jest fizjologicznie niemożliwe i klinicznie niebezpieczne. To cel nie do osiągnięcia. I tu, kochani, w związku z tym, taka metoda walki z otyłością, jaką jest bariatria, czyli wycięcie kawała zdrowego żołądka sobie, jest idiotyzmem. Ale na tym ktoś zarabia, bo się robi operacje bariatryczne. A można tylko to zrobić, po prostu pozbyć się nadwagi, pozbyć się otyłości. Czasami to wymaga czasu, kilku miesięcy, wielu miesięcy, zależy od otyłości, bo jeżeli ktoś ma na przykład 160 kg wagi, a powinien ważyć 80 kg, czyli 80 ma się pozbyć, to nie odbywa się to w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech. Absolutnie. To są miesiące, to jest kwestia nawet roku. Stopniowo, 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 bez wycinania później nadmiaru zwisającej skóry, bo tej zwisającej skóry po prostu nie będzie. Wyjaśnia dalej w swojej książce: biochemia napędza zachowanie. Widzisz pacjenta, który pije 10 galonów wody dziennie i oddaje 10 galonów wody dziennie. Co mu dolega? Czy może mieć zaburzenie zachowania, być psychogennym pijącym wodę? Możliwe. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że ma cukrzycę. Rozwijając tę myśl, można by powiedzieć osobom z cukrzycą, żeby nie piły wody. I 3% z nich mogłoby odnieść sukces. Wyjątki. Ale to nie pomogłoby pozostałym 97%, tak jak utrata wagi nie rozwiązuje na dłuższą metę zespołu metabolicznego, uzależnienia od cukru, którego objawem jest otyłość. Wiele badań wskazuje, że diety zazwyczaj działają przez 2 miesiące. Zgadza się. A niektóre nawet przez 6. Tak pokazują dane. A potem waga każdego wraca z impetem. A dlaczego wraca z impetem? Bo organizmy są zakwaszone, bo nie oczyściliśmy organizmu z toksyn. I co dało nam po prostu różnego rodzaju diety, nieraz bardzo restrykcyjne, głodówki czy coś w tym rodzaju? Nic. Trzeba zupełnie do tego tematu otyłości inaczej podejść. Najpierw trzeba zrobić detoks. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli toksyny w sobie, to raz, że będziemy chcieli nadal pić, będziemy nawadniać się, żeby rozcieńczyć nadmiar tych toksyn, a po drugie, jak będziemy głodni, robić głodówki, to komórki nasze będą głodne
i po okresie głodówki będą komórki chciały jeść i będzie efekt jojo jak ta lala. Pracując na nocnej zmianie, Lustig przytył 17 kg, których nigdy nie zrzucił i teraz z entuzjazmem wykorzystuje to, aby udowodnić dwie rzeczy. Po pierwsze, że schudnięcie jest niezwykle trudne, a po drugie, co ważniejsze moim zdaniem, sam nie jest górą diety i fitnessu. Kochani, fajnie, ale schudnięcie jest niezwykle trudne. Nie, to już się z tym nie zgodzę, bo akurat profesor Robert Lustig nie zna tej metody, którą mamy w Polsce od 12 lat, kompleksowe wspomaganie metaboliczne organizmu, gdzie można właśnie schudnąć w bardzo prosty sposób. Ale to mniejsza z tym. Nie chcę, żeby wszyscy byli idealni. Jest po prostu człowiekiem, który nie chce poddawać cywilizacji chorobom wywoływanym przez przemysł. Nie jestem guru fitnessu, mówi żartobliwie. Mam 20 kg nadwagi. Cukier powoduje choroby, niezależnie od kalorii związanego z tym przyrostu masy ciała. To niezależny, pierwotny czynnik ryzyka. Teraz będą ludzie z przemysłu spożywczego będą negować go aż do śmierci, bo od niego zależy ich utrzymanie. Tak przed wojną, II wojną światową, słynny polski pisarz Melior Wańkowicz otrzymał zapłatę 2000 złotych przedwojennych, to było bardzo dużo, za ukucie takiego terminu. Cukier krzepi, guzik prawda, cukier zabija. I oto mamy dowód, dla którego uważa, że to krucjata, a nie książka o diecie. Powód, dla którego Lustig jest w Londynie, a nie w Waszyngtonie. To jest problem przemysłu. Epidemia otyłości rozpoczęła się w 1980 roku. Wtedy nikt nie wiedział o leptynie. I nikt nie wiedział o insulinooporności aż do 1984 roku. Wiedzieli, że kiedy usuwali tłuszcz, musieli dodać cukier, a więc na przykład do jogurtów, które mają zero tłuszczu, będą wówczas wstrętne w smaku. Więc żeby jogurciki były cacy pod względem tłuszczu, pod względem smaku, przepraszam, to trzeba było dodać cukier do nich, żeby były smaczne, żeby ludzie kupowali. Ale kiedy usunęli tłuszcz i musieli dodać cukier, i kiedy to zrobili, ludzie kupowali więcej i więcej. A kiedy dodawali więcej, ludzie kupowali więcej i tak dalej. I tak doszliśmy do obecnego poziomu spożycia. Czego, kochani? Cukru. Około 80% z 600 000 paczkowanych produktów, rodzajów produktów spożywczych dostępnych w USA zawiera kaloryczne słodziki. Dotyczy to chleba, burgerów, produktów, do których nie dodawałbyś cukru, gdybyś robił je od podstaw. Dzienne spożycie fruktozy podwoiło się w ciągu ostatnich 30 lat w USA. Fruktoza to jest świństwo. Fruktoza w sokach. Natomiast fruktoza znajduje się również, kochani, w owocach, ale w owocach, jeżeli całe owoce jemy, to tam jest błonnik, tam są również różnego rodzaju antyoksydanty i tak dalej. I wówczas ta fruktoza nie działa tak, jak w samym soczku ewentualnie. Więc zabójstwem jest podawanie dzieciakom soków różnych, pomarańczowych czy jakichś innych. A więc dzienne spożycie fruktozy podwoiło się w ciągu ostatnich 30 lat w USA, co jest tendencją obserwowaną, choć nie identyczną, również tutaj w Kanadzie, Malezji, Indiach, w całym rozwiniętym i rozwijającym się świecie. Światowe spożycie cukru potroiło się w ciągu ostatnich 50 lat, podczas gdy populacja wzrosła tylko dwukrotnie. To wyjaśnia pandemię otyłości. Stałoby się to dekady wcześniej. Powodem, dla którego tak się nie stało, był fakt, że cukier nie był tani. Co go tanio czyniło, to syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, a w zasadzie syrop fruktozowo-glukozowy. Niekoniecznie znali jego fizjologię, ale znali jego ekonomię, bo syrop fruktozowo-glukozowy jest po prostu tani, bardzo prosty w spożyciu. Jest w postaci takiej gęstej cieczy i tak dalej. Dodawanie cukru
do codziennej żywności, słuchajcie, do wędlin, do kiełbas, do boczków przetworzonych i tak dalej, stało się w równym stopniu kwestią wydłużenia terminu przydatności do spożycia, co walorów smakowych. Robiąc zakupy w osiedlowych sklepikach, prawdopodobnie spożywasz niepotrzebny cukier praktycznie we wszystkim. Trudno zachować zdrowie w takich warunkach. Wy tutaj, w Wielkiej Brytanii, jesteście lata świetlne przed nami, jeśli chodzi o zrozumienie problemu. My go nie rozumiemy w Stanach Zjednoczonych. Mamy libertariańskie zapędy. Wy go nie macie. Wy rozwiążecie go pierwsi. Dlatego w moim najlepszym interesie jest wam pomóc, ponieważ to pomoże mi rozwiązać problem tam, gdzie go mam, czyli dodajmy w Stanach Zjednoczonych. Przy Stany Zjednoczone to jest kraj grubasów. Przepraszam za to określenie grubas. Chodzi mi ludzi otyłych, ale potocznie mówi się, zobacz, grubasy, grubasy, grubasy. Tak mówimy, niestety, tak mówimy. Problem ten rozrósł się na całym świecie w ciągu 30 lat. Ten artykuł był z 2014 czy 2011 roku, pamiętajmy. Czyli problem rozrósł się na całym świecie od roku 1900 mniej więcej 80 i jest napędzany łącznymi zyskami przemysłu spożywczego i dietetycznego. Nie mamy tu do czynienia z globalną pandemią indywidualnych chciwości i nieudolności. Obywatele świata nie byliby w stanie z taką precyzją skoordynować swoich ludzkich słabości. Gdy przestaniemy postrzegać to jako problem osobistej odpowiedzialności, łatwiej będzie nam zaakceptować, jak głęboka i poważna jest wojna z cukrem. Życie nie musi stać się pełnowartościowe i pozbawione radości, ale systemy sygnalizacji świetlnej i przekaz o 5 porcjach dziennie są zbyt mało ambitne. Tak, mówi nam się, kochani, że mamy zjadać posiłki 5 razy dziennie. Głupota. 2 razy dziennie. Wrzućcie sobie, wstawcie okno żywieniowe. Jecie w przeciągu 8 godzin i w przeciągu 16 godzin nie jecie. Śniadanie musi być, jest najważniejsze. Guzik, prawda? Nie jest najważniejsze. Nie jedz o 7, o 6, o 8 rano. Zjedz o 10, o 11 pierwszy posiłek. Jak zjesz ten posiłek, to przez kilka godzin nie będzie ci się chciało jeść i zjesz drugi posiłek o 17, 18. Położysz się spać o 22, nie będąc głodnym i o tej 17, 18, 16 godzin dodaj sobie. Do następnego dnia, do godziny 10, 11 masz okno żywieniowe. Jeszcze raz powtarzam, jesz w przeciągu 8 godzin 2 posiłki, a później przez 16 godzin nie jesz. Problem nie leży w braku wiedzy, powiedział mi kiedyś doradca do spraw otyłości. Nie ma na ziemi osoby otyłej, która nie wiedziałaby, że warzywa są zdrowe. Lustig się zgadza. Osobiście nie mam wielkiej nadziei, że te rzeczy coś zmienią. Edukacja nie rozwiązała problemu żadnego uzależnienia. To jest uzależnienie. Potrzebne są więc dwie rzeczy. Interwencja osobista i interwencja społeczna. Rehabilitacja i prawo. Prawo i rehabilitacja. Edukacja przyszłaby z pomocą w odwyku, ale my potrzebujemy prawa. Obamowie go nienawidzą, bo to jeszcze było w czasie prezydentury pana Baracka Obamy. Mówi, bo nie chcą walczyć z przemysłem tytoniowym. Mają wielu wrogów. Nie jestem na nich zły. Właściwie to nawet ich lubię. Na papierze Lustig jest absolutnie wściekły. W Ameryce mamy coś takiego, co się nazywa deklaracją niepodległości. Mamy prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Nie ma w niej ani słowa o dążeniu do przyjemności. Ale widział, jak to działało z tytoniem. Zajęło to dużo czasu, mówi, ale przemysł tytoniowy nie może zatruwać ludzi masowo w nieskończoność. Musimy coś z tym zrobić, bo inaczej nie będzie opieki zdrowotnej. Właściwie nie będzie społeczeństwa. Jesteś na to gotowy? To się właśnie stanie. Po prostu nie w porządku. To po prostu nie w porządku. Nie będzie pieniędzy na nic innego. Jego prognozy dotyczące zdrowia na świecie są apokaliptycznie pesymistyczne. Jednak w jego postawie emanuje głęboko zakorzeniony optymizm osoby, która wie, że walka ma sens i wierzy, że w końcu ją wygra.
I kochani, zamykam to udostępnienie. Zgadzam się z profesorem Lustigiem, że walka ma absolutny sens. Jeżeli my coś z tym sobie nie zrobimy, to będziemy naprawdę w czarnej dziurze. Black hole. Czas najwyższy zaprzęgnąć prawo. Ja wiem, że dzisiaj wołanie moje, jakiegoś tam Dąbrowskiego, Janusza, może być wołaniem na puszczy. Ale jeżeli my sami, każdy z nas z osobna, zacznie wybierać w sklepie to, co jest zdrowsze, od tego, co jest niezdrowe lub mniej zdrowe. Jeżeli nie pozwolimy naszym dzieciakom obżerać się słodyczami, jeżeli nie będziemy dawać im tych chrupek, powiecie, co mają chrupki? Mają to do siebie, bo są również słodzone. Cukrzonem, niby miodem, jakimś karmelem, jakimiś innymi historiami, to będzie lepiej. Jeżeli zaczniemy ograniczać słodycze dzieciakom, ponczusie, bułeczki, nawet jeszcze raz powtórzę, nawet dzisiaj w wędlinach daje się cukier, do wędlin daje się duże ilości cukru. Po co? Mają być konserwantem, mają polepszyć walory smakowe, a jednocześnie mają u nas uzależnić po prostu. I w jakiej postaci ten cukier jest? W postaci syropu glukozowo-fruktozowego, który jest po prostu znacznie tańszy od tego cukru sypkiego, od trzcinowego czy buraczonego. To nas zabija. Cukier niszczy naczynia krwionośne. Cukier pozbawia nas wapnia i magnezu. Skąd dzisiaj, kochani, tyle problemów psychicznych z dzieciakami? Ilu ludzi ma z tym problemy, różnie dorośli? Ile jest chorób z tego tytułu? Rak, cukier również promuje raka. To jest wybitny czynnik onkogenny. W tej chwili zachorowuje w Polsce 100 000 ludzi rocznie. Przepraszam, 200 000 ludzi rocznie na nowotwory. 100 000 z tego umiera w ciągu roku. Tyle mamy śmierci z tego powodu. Wszelkie algorytmy opracowania wskazują, że w 2035-40 roku będzie w Polsce zachorowywało na nowotwory 300 000 ludzi i będzie z tego umierało 150 000. Pytanie, czy to nam cokolwiek mówi? Jeżeli nie zajmiemy się sami sobą, nie zaczniemy wymagać od naszych rządzących pewnego prawa, i tu zgadzam się z profesorem Lustigiem, że edukacja to jest jedno, ale prawo to jest drugie. Przemysł żywnościowy ma prawo zarabiać pieniądze, ale nie ma prawa propagować chorób, powodować, że my się stajemy coraz bardziej chorzy. I tylko tyle i aż tyle. Kochani, kończymy na dzisiaj. Jeszcze raz Was bardzo, bardzo proszę o lajki, o subskrypcje. Tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, będziecie mieli cały czas powiadomienia o następnych audycjach, o dzielenie się tymi linkami ze swoimi znajomymi, z bliskimi. Po prostu wspierajcie wszystko to, co wspólnie przecież robimy. Sam tu nic nie zrobię, bez Was nic nie będzie. Bo ja mogę kręcić te audycje, będę słuchać jak partyzant z wyciętego lasu, jak aktor ze spalonego teatru. Nie będzie nikogo, publiczności. To po co to mam robić? Was jest moc, was jest siła. Te wasze komentarze, pani Darii, krótkie podziękowania, kawa, ktoś inny i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wam dziękuję za to wszystko, dlatego że to algorytmy liczą i bez was nie byłoby w tej chwili 4000 subskrypcji. Nakręcam tę audycję na początku listopada, powtórzę, 2025 roku i mamy 4000 subskrypcji i dlatego właśnie w podzięce chcę coś fajnego przygotować, niespodziankę dla was, z której będziecie mogli ewentualnie skorzystać. Na dzisiaj to wszystko. Wszystkiego dobrego, do następnego nagrania. Papatki, cześć.